Dobra, jest ustawione. Powtórzenie wiadomości z magnetyzmu. Najważniejsze informacje do sprawdzianu. Zacznę od tego, jak masz magnes, to czasami nie będzie na zadaniu powiedziane, gdzie jest biegun północny, gdzie jest biegun południowy. Będziesz musiała sama rozszyfrować, jak to zrobić. I najczęściej będą wtedy linie pola narysowane. To już robiłem, ale to wiecie, to jest powtórka. Będziesz miała linie pola narysowane i na przykład będzie powiedziane, że leci tak. W tą stronę. Nie musi być tyle, ale specjalnie narysowałem tak dokładniej. I będziesz miała drugi magnes, który jest bardzo daleko od tego, w którym linie pola będą też się układały w ten sposób. Te linie pola, te strzałki, które tu narysowałem, one wskazują wektor B, wektor indukcji B, on będzie potrzebny do tej reguły lewej ręki, którą pokazywałem baseballową. Zaraz ją pod koniec nagrania też ją zrobimy. To, że to się nazywa B, nie musicie jeszcze na poziomie podstawówki wiedzieć, bo to dopiero będzie w liceum. I teraz tak, masz te linie pola, które lecą w ten sposób i będzie pytanie, czy jak zbliżymy te magnesy do siebie, to czy one zaczną się przyciągać, czy będą się odpychać. No to teraz musisz sama się zorientować, musisz popatrzeć na te linie i trzeba pamiętać, że pole magnetyczne leci od N do S. Czyli linie pola lecą od N do S, to znaczy, że tutaj masz N, a tu będziesz miała S. Tak samo tutaj, linie pola lecą odtąd dotąd, to znaczy, że tu musi być S, a tu musi być N. Wewnątrz magnesu nie jest istotne, jak leci pole, ale normalnie wewnątrz magnesu leci tak. Czyli wewnątrz leci od S do N. Niektórzy mogliby o to zapytać, jak wewnątrz magnesu układają się linie pola. No to wewnątrz układają się od S do N, a na zewnątrz od N do S. Teraz, gdybyś zbliżyła te dwa magnesy do siebie, to one by się połączyły ze sobą, dlatego że bieguny różnoimienne się przyciągają. Gdyby były natomiast bieguny jednoimienne to jest na przykład NN, że tu zbliżasz NN, albo SS, że tu masz S i tu masz S. No to bieguny jednoimienne się odpychają. To takie ABCD będzie albo po prostu, żeby dopisać słowo, czy się przyciągają, czy się odpychają. Czyli różnoimienne się przyciągają, jednoimienne się odpychają. Teraz, gdyby spytali się, jak weźmie się igłę kompasu, jak ta igła kompasu się ustawi. Igła kompasu też to jest taki malutki magnes. Ona wygląda w ten sposób. I gdyby się zapytali, jak ona się ustawi, kiedy zbliżysz ją w kierunku magnesu, takie zadanie sprawdzałem, to Nowa Era może sprawdzać i właściwie to każde wydawnictwo sprawdza takie coś. Patrz, jak weźmiesz igłę kompasu tutaj, to ta strzałka, która tu leci, ta strzałka, która pokazuje wektor indukcji B, to jest kierunek północny igły, czyli tutaj będzie niebieska strona igły, a tu będzie czerwona. I za każdym razem, jak masz na przykład tutaj kreskę, o tu, to tutaj będzie niebieska strona igły, a tu byłaby czerwona. Gdybyś wzięła tutaj, to tu byłaby niebieska, a tu byłaby czerwona. Czyli zapamiętajcie, że niebieska jest w kierunku tej strzałki, która leci. Czyli jak strzałka leci, to już było o tutaj, to tu będzie igła, tu będzie biegun północny, a w drugą stronę będzie południowy. No i to jest ważna informacja. Teraz tak, pamiętajcie, że Ziemia zachowuje się jak duży magnes, czyli to oznacza, że jak weźmiesz na Ziemi, to, że ona się zachowuje jak duży magnes, to jest spowodowane tym, że podobno jest płynne jądro w środku, które się rusza, a z racji tego, że ono jest z metalu, to te ruchy powodują, że powstaje pole magnetyczne. I teraz nie pomylcie się, bo o to też bywa zadanie. Bieguny geograficzne, tutaj jest północny, tu jest południowy. Tu są bieguny geograficzne. Ziemia się tam kręci, to już wiecie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To nie jest istotne. Ale istotne jest to, że Ziemia ma wewnątrz bieguny magnetyczne i bieguny magnetyczne są na odwrót. Czyli jak tu masz geograficzną północ, to tu będzie magnetyczne południe. Jak tu jest geograficzne południe, to tutaj będzie magnetyczna północ.
To jest mylące dla osób, to potrafi po prostu zamieszać w głowie i ludzie wtedy nie wiedzą, co wpisać. I teraz już wiecie, że to jest magnes, no to pole leci od N do S, tutaj też i tak dalej. Dokładnie tak jak magnes sztabkowy robi, czyli tak jak to. Czyli linie pola lecą od N i zawijają do S. Tak samo tu od N lecą do S. Gdybyś wzięła igłę kompasu, no to igła kompasu znowu by się ustawiła zgodnie z linią. Czyli jak linia jest na przykład w górę, to tu by się igła ustawiła niebieska, a tutaj czerwona. To oznacza, że biegun igły wskazuje Ci geograficzną północ. Geograficzna północ jest wskazywana kolorem niebieskim, bo kolor niebieski oznacza N. No bo N jest przyciągany przez S. W ten sposób też można zapamiętać. Czyli albo zapamiętacie, że kolor niebieski idzie zgodnie z liniami pola, albo zapamiętacie, że jak magnes jest tu czerwony, no bo ta strona jest czerwona, a ta jest niebieska, no to jak weźmiesz tutaj igłę, no to igła tu musi się ustawić niebieska, no bo niebieska się ustawia w kierunku czerwonym, a czerwona ustawia się w kierunku niebieskim. Można też kolorkami zapamiętywać, tylko że kolorków często nie robią na zadaniach, no bo to jest drukowane w czarno-białym. Teraz to było to. Zapamiętajcie, że jak masz magnes sztabkowy, to się nazywa magnes sztabkowy, jak się go złamie na pół, gdyby się udało złamać na pół, to wtedy z takiego magnesu tworzą Ci się dwa nowe magnesy. Czyli nie powstanie Ci tak, że tutaj będziesz miała samo N, a tu będziesz miała samo S, to tak nie działa. To działa w ten sposób, że tu powstanie nowy magnes, który ma NS i tutaj też ma NS. Bardzo ważna rzecz jest taka, żeby pamiętać, że skoro tu było N, a tu było S, to jak złamiesz, to tutaj po lewej będzie N, po prawej będzie S. I tutaj też po lewej N, po prawej S. Żebyście przypadkiem nie zmienili... O, patrz. To się znowu złamie. Jak złamiesz znowu na pół, to znowu powstanie tak. Tworzysz, za każdym razem małe magnesy tworzysz. Nie możesz tu napisać teraz, że powstałoby Ci coś takiego. No to byłoby źle, to by znaczyło, że odwróciły się bieguny. Tak to nie działa. Bo to jest związane ze strukturą wewnątrz magnezu, która to jest te atomy, pojedynczy atom, wokół którego latają elektrony. Więc nie da rady tak przedzielić, żeby było nagle po prawej stronie N. Po prostu zapamiętajcie, że jest po lewej było N, to do samego końca po lewej będzie N. To. Feromagnetyki, pamiętajcie co to jest. Feromagnetyk to jest substancja, która ma silne właściwości magnetyczne, bo ona wygląda w ten sposób. To jest tak. Masz feromagnetyk, to jest na przykład bryła metalu, wykonana ze stopu żelaza z różnymi domieszkami. Teraz feromagnetyk wygląda tak, że ma w środku takie malutkie magnesiki. Te malutkie magnesiki nazywają się domenami. Czyli gdyby było pytanie, co to jest domena magnetyczna, to jest taki mały magnes, a dokładniej to się powinno powiedzieć, że to jest taki obszar namagnesowania. Jak zapamiętacie, że feromagnetyk to coś, co ma w środku malutkie magnesiki, też będzie ok. Tylko pamiętajcie, że to w środku ma małe magnesy i one są ustawione w dowolnych kierunkach, bo ich jest tam bardzo dużo. To nie jest tak, że jest ich tylko 6, tam jest ich 100 albo nawet jeszcze więcej. Więc może się zdarzyć, że będą niebieskie ustawione w swoją stronę. One chciałyby się odepchnąć od siebie, ale nie mogą, bo tutaj jest wiele innych malutkich magnesików, które je blokują. Czyli to jest układ stabilny. One są nieruchome. Czyli masz takie losowe magnesiki. I teraz taki feromagnetyk można namagnesować. Wystarczy wziąć duży magnes. Jak weźmiesz duży magnes sztabkowy i weźmiesz teraz niebieską stroną, będziesz przyciągała w prawo, to w momencie przyciągania one będą chciały się ustawić w kierunku tego magnesu dużego. Czyli zaczną się ruszać, czyli tu jest N, a tu jest S. Czekajcie, może to popróbuję. Teraz jak będziemy przyciągać, to już na samym początku te malutkie magnesiki wyczuwają, że tu się zbliżył duży magnes, więc te malutkie magnesiki zaczną się ruszać w kierunku tego. Czyli czerwone strony obrócą się w stronę niebieskiej. Więc jak będziesz przeciągał niebieską, to te czerwone będą kolorki się ruszały
aż zrobi się z nimi coś takiego. Czyli po pełnym przeciągnięciu magnesu, jak w pełni przeciągniesz magnes do samego końca, to powstanie Ci taka wewnętrzna struktura. Takie coś powstanie. One się w pełni ułożą. Którą stroną się ułożą? No trzeba pamiętać, którą przeciągałeś. Przeciągałeś niebieską, a tu była czerwona. To znaczy, że wszystkie tutaj czerwoną się ustawią. Czyli czerwone ustawią się w prawo. Takie kiedyś było na kuratoryjnym z fizyki, w podstawówce, że pytali się, w którą stronę będą ustawione bieguny. Oczywiście nie było kolorków, tam było podpisane, że tutaj jest N, tu było podpisane, że tu jest N, a tu jest S. No to jak przeciągałeś, to tutaj będzie S, a tu będzie N. Tu będzie S, N, tak? Czyli tam trzeba było zaznaczyć literki. Nie kolorki, tylko literki. Dobra, to jest feromagnetyk i są feromagnetyki twarde oraz feromagnetyki miękkie. Miękkie oznaczają, że nie są takie, że możesz je wygiąć, tylko miękki oznacza, że jest podatny na zmianę pola, czyli podatny na kierunek pola. Czyli jak przyłożysz jakiś magnes, to feromagnetyk miękki wewnątrz się poustawia. Czyli one są ruchome. Łatwo je ustawić w którąś stronę. Jest jeszcze feromagnetyk twardy. Feromagnetyk twardy to jest na przykład magnes sztabkowy. Magnes sztabkowy ma określone, że tutaj jest N, a tu jest S i już nie da rady tego zmienić, bo to jest taki stop żelaza, że te domeny są utwierdzone w jednym miejscu i się nie mogą ruszać. Czyli jak będziesz miała twardy feromagnetyk, to nie da rady go rozmagnesować, bo on już jest namagnesowany w ten sposób i nie dasz rady go rozmagnesować. Dobra, to była ta część. Potem jest dalej. Potem jest przewód z prądem. Jak będzie przewód z prądem, to musicie pamiętać, że przewód z prądem wytwarza pole magnetyczne wokół siebie. Czyli jak jest na przykład taki przewód i prąd płynie w tą stronę, to bierze się prawą rękę, bo do tego służy prawa ręka, kciuk wskazuje prąd, a 4 palce będą wskazywały kierunek pola. Czyli pole będzie w ten sposób powstawać, dookoła niego. Gdybym ten przewód narysował w ten sposób, co oznacza ten X? Już powinniście pamiętać, ten X oznacza te rzucanie lotką. Jak masz lotkę do rzucania, to ona ma z jednej strony piórka, a z drugiej strony grot. I teraz jak rzucasz lotką od siebie, to widzisz piórka, że lecą. Czyli X oznacza, że leci w tamtą stronę, a kropeczka oznaczałaby, że ktoś w Twoją stronę rzucił. Czyli zwracajcie uwagę, czy jest X, czy jest kropka. Dobra, biorę ten przewód z prądem, to jest to. Prąd płynie tam, o tam. Biorę prawą rękę i pole powstaje dookoła niego, czyli coś takiego powstaje. To są linie pola magnetycznego. One się rozchodzą bardzo daleko, tylko że im dalej jesteś, to tym słabsze są. No to logiczne, no bo jak jesteś blisko, to czujesz w pobliżu coś, jakieś oddziaływanie, a jak jesteś daleko, to nie czujesz go. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, zaraz do tego wrócę. Pamiętajcie tylko, że pole się układa tak, zgodnie z 4 palcami. Czyli linie lecą tak. To jest bardzo ważne, bo czasami też pytają o to, w którą stronę ułoży się igła kompasu, jak igłę kompasu zbliżysz do czegoś takiego. Jak zbliżysz igłę kompasu z prawej strony, to igła kompasu, patrz, kciuk, 4 palce są w dół. Igła kompasu, niebieska strona ustawi się w dół, tutaj, a czerwona do góry. Jak weźmiesz tutaj, to tutaj się ustawi igła kompasu, niebieska, a czerwona ustawi się w drugą stronę i tak dalej. Gdybyś wziął igłę tutaj, to igła się ustawi do góry, niebieska strona, a czerwona z dół. Te wszystkie zadania, co teraz tłumaczę, ja wplatam w to, co było, to co jest jako zadania na przykład domowe w podręczniku do rozwiązania. Bo tam są takie pytania, w którą stronę igła się ustawi, jak położysz ją tak. To pamiętajcie, że ona się ustawia zgodnie z 4 palcami, jak masz prąd. Czyli gdyby na przykład prąd płynął do Ciebie teraz, to pole magnetyczne jest tak. Więc gdybyś położył tu magnes, ten kompas, to niebieska część igły ustawiałaby się w dół, a czerwona do góry. Gdybyś położył tu kompas, to niebieska ustawiałaby się w tą, a czerwona w tą. Tak to działa. To w ogóle to, co teraz tłumaczyłem, jest w podręczniku, ale też było kiedyś na zadaniu naturalnym za 1 punkt. Bo pytali się, w którą stronę się kompas ustawi.
Zapomniałem wspomnieć, że jak masz magnes, to pytanie, to jest też z innej książki. Co się stanie, jak weźmiesz jeden duży magnes, a drugi mały magnes? Pokażę Wam na rysunku. Tego nie robiłem wcześniej, bo dopiero potem się zorientowałem, że przecież to jest. Masz tak. Weźmiesz duży magnes i weźmiesz mały magnes. Pytanie, czy te magnesy będą się przyciągały taką samą siłą, czy nie? Czy ten duży będzie przyciągał większą siłą, a ten mały, duży będzie mniejszą? Bo ludzie myślą, że jak widzą różne rozmiary, to że będą się przyciągały innymi siłami. Magnetyzm działa dokładnie tak samo jak elektrostatyka albo jak pole grawitacyjne. Jak masz dużą planetę, Ziemię, która przyciąga Księżyc, to Ziemia przyciąga Księżyc dokładnie taką samą siłą, jak Księżyc przyciąga Ziemię. Te siły są takie same, bo to się nazywają oddziaływania wzajemne. Tak samo jak masz duży ładunek. Jak masz duży ładunek dodatni i mały ładunek ujemny, to one się przyciągają takimi samymi siłami. Mały przyciąga duży taką samą siłą, jak duży przyciąga mały. Tylko że efekt widać na tym, jakbyśmy położyli dużą kulkę i małą kulkę, to ta mała kulka leciałaby do dużej, dlatego że ta ma dużą masę, tam na to się nie zwraca uwagi. Zapamiętajcie, że przyciągają się tymi samymi siłami i rozmiar nie ma znaczenia. Jak jest jeden magnes duży, drugi jest mały, to i tak się będą przyciągały tymi samymi siłami. Czyli to na przykład ma 2 cm i to też ma 2 cm długości. To była ta dodatkowa informacja, o której zapomniałem wcześniej. Teraz wracamy do przewodu z prądem. Przewód z prądem czasami jest prostoliniowy, ale czasami będzie w postaci zwojnicy. Zwojnica wygląda tak. Zaraz powiem dla przypomnienia, co oznacza kreskowana część, a co oznacza czarna. Ta gruba część oznacza, że jest bliżej Ciebie, a ta kreskowana oznacza, że jest dalej. Żeby to pokazać, wezmę ten kabelek z tą myszką, tak jak wtedy pokazywałem. Masz tak. Pokazuję nawinięcie odtąd. Nawijasz od tej strony nawijasz. Czyli zobacz. Ten kabel jest pogrubiony tutaj, bo to oznacza, że jest bliżej Ciebie, a kreskowany oznacza, że jest tu, po mojej stronie. Czyli to jest tak, a tu jest ten kreskowany. Wy jego nie widzicie, bo on jest zasłonięty moją ręką, ale właśnie kreskowany oznacza, że jest tam głębiej. I teraz mogliby się Ciebie spytać, w którą stronę powstanie biegun północny, a w którą stronę powstanie biegun południowy. No to musisz zastosować prawą rękę. Mógłbyś zrobić to z tym kciukiem, tylko to z tym kciukiem sprawia trudności, jak jest zwojnica. Jest fajniejsza metoda, że bierzesz prawą rękę i Twoje 4 palce wskazują przepływ prądu. I one tak lecą. Czyli za każdym razem kciuk jest w tamtą stronę. Zobaczcie. Gruba strona oznacza, że jest od nas i zawija się tam. Więc kciuk jest tu, to oznacza, że tam jest biegun północny, a tu jest biegun południowy. Pamiętajcie, że wszystkie reguły w fizyce robi się zgodnie z ruchem, zgodnie z umownym kierunkiem prądu. Więc jak prąd się bierze, że płynie od plusa do minusa, to jest umowny kierunek prądu, bo rzeczywisty jest na odwrót. Ale wszystkie większość tych reguł robi się zgodnie z ruchem umownym. Dobra, czyli tu byłby biegun północny, to byłby biegun południowy. Czyli przy pomocy zwykłego drucika, do którego podłączyłeś baterię, stworzyłeś malutki magnes, bardzo słaby. Teraz, jak zrobić, żeby ten magnes był silniejszy? No to pierwsza sprawa, żeby ten magnes był silniejszy, musisz przyłożyć większy prąd. Czyli co zrobić? Dać większe napięcie. Tylko uwaga, baterię się ustawia wtedy tak. Bo czasami się pytają, czy baterię należy ustawić tak. Gdybyś tak ustawił, to byś właściwie nic nie zrobił. Czyli tak. Musisz ustawić zgodnie tak, żeby one się wzmacniały, czyli minus plus. I one wtedy tworzą większe napięcie. Napięcie się tworzy większe i to powoduje, że płynie większy prąd. Jak płynie większy prąd, to się wytwarza większe pole magnetyczne. Teraz jest jeszcze druga metoda zwiększenia pola magnetycznego. Wystarczy zrobić więcej pętelek. Im więcej zwojów nawiniesz, tym większe pole magnetyczne będzie. I ostatnia, trzecia metoda, jak zrobić, żeby to coś było bardzo silne i żeby wytwarzało duże pole magnetyczne, to wystarczy włożyć do środka na przykład gwóźdź. Czyli wkładasz do środka gwóźdź. Dlaczego gwóźdź? No bo gwóźdź jest wykonany gwóźdź to jest sferomagnetyk miękki.
Miękki oznacza, że ma domeny w środku, które łatwo się ustawią. I teraz tak, czyli jak puścisz prąd, to tu wytworzy się pole magnetyczne, o takie, tak lecące, patrzcie. Od N do S, to już wiecie, że pole leci od N do S. Dokładnie tak jak z magnesem. Tutaj też. I one wewnątrz leci tak. Czyli wewnątrz leci od S do N. Z racji tego, tak jak mówiłem, to pole jest słabe, ale one będzie na tyle silne, żeby uporządkować malutkie magnesiki, które znajdują się wewnątrz gwoździa. Czyli te domeny, które były na początkowo tak, jak włączysz prąd, to wytworzy się pole, które ustawi je w tą stronę. Wszystkie. I to spowoduje, że powstanie Ci bardzo silne pole magnetyczne. To się nazywa elektromagnes. Czyli elektromagnes oznacza, że płynie prąd i wytwarza się magnes, a żeby ten efekt był mocno widoczny, to właśnie trzeba włożyć do środka jakiś feromagnetyk. Aha, oprócz feromagnetyków są jeszcze diamagnetyki i paramagnetyki. To jest jako ciekawostka dodatkowa, która też jest w książce. Diamagnetyk to jest substancja, która wypycha trochę pole i dzięki temu diamagnetyki mogą się unosić nad polem magnetycznym. To był ten przykład z żabą, który opowiadałem. Że jak weźmiesz żabę i wytworzysz bardzo silne pole magnetyczne, to z racji tego, że żaba składa się prawie z samej wody, no tam 70-80%, to woda jest diamagnetykiem i to powoduje, że te pole magnetyczne jest wypychane przez żabę w ten sposób i ta żaba będzie się unosić na polu. A paramagnetyk to jest substancja, która lekko wzmacnia pole i jest przyciągana w kierunku pola. Czyli jak weźmiesz magnes, to ta substancja się przyciągnie, paramagnetyk. Miałem jeszcze wspomnieć ten przykład. Masz tak, zobacz, to jest feromagnetyk, czyli to jest miękki feromagnetyk, czyli on ma domeny, które będą się ruszały i zbliżam do niego niebieską stronę. Jak zbliżę niebieską stronę, to w środku już się zaczynają domeny przekręcać, przekręcają się tak, że czerwone będą po tej stronie, bo tu jest niebieski. Czerwone chcą się przyciągnąć przez niebieski. I teraz jak wezmę czerwoną stronę magnesu i zacznę zbliżać, to w środku już domeny się zaczynają ruszać w środku i znowu się przyciągnie. Dlatego, że teraz domeny się przekręciły w ten sposób, że tu są niebieskie, a tu są czerwone. Bo to jest miękki, czyli te domeny zmieniają ustawienie w miarę zbliżania jakiegoś magnesu. Teraz tak, oprócz zwojnicy, którą tu rysowałem, zwykłe przewody z prądem też mogą się przyciągać. Jak będziesz miał dwa przewody z prądem i się Ciebie spytają, czy się przyciągają, czy się odpychają, to znowu bierzesz prawą rękę i bierzesz 4 palce w dół. Dlaczego w dół? No bo prąd płynie w dół. Czyli 4 palce w dół i zobacz, kciuk jest w lewo, kciuk jest w tą stronę, czyli tu jest biegun północny, tu jest południowy. I teraz ten przewód biorę, tu jest północny, tu jest południowy. To oznacza, że te przewody z prądem będą się przyciągały. Dokładnie tak samo jest z tymi przewodami. Jak dwa prądy płyną do góry. Jak ten prąd płynie do góry, to tu jest biegun północny, tu jest południowy. Jak tutaj prąd płynie do góry, to tu jest północny, tu jest południowy. Wniosek, znowu się przyciągają. Teraz gdybyś wziął przewody z prądem o takie i by się Ciebie spytali, czy się przyciągają, no to znowu przykładasz rękę, zobacz. Tu będzie biegun północny, tu będzie południowy i tu przykładasz rękę. Tu będzie północny, tu będzie południowy. Jaki jest wniosek? One się będą odpychać od siebie, czyli to by wyglądało w ten sposób. Gdyby te druciki były bardzo cienkie, to one by się tak zrobiły. One by się wygięły w tą stronę. Od siebie. One chcą się odepchnąć. Czyli zapamiętajcie, możecie też zapamiętać, że jak są prądy w tą samą stronę, to się będą przyciągać, a jak prądy są w inną stronę, nieważne czy tak, jak prądy są w inną stronę, to będą się odpychać. Tu będzie NS, tu będzie NS. Odpychają się. W ten sposób też można zapamiętać. Z reguły na zadaniach nie rysuje się zwojnicy, tą, którą tu narysowałem, tylko rysuje się pojedynczą pętlę. Pojedyncza pętla wygląda w ten sposób. I będzie powiedziane, że w niej płynie prąd. Na przykład prąd płynie tak. Co to oznacza? Że od nas płynie tak, a w głębi płynie tam. Czyli dokładnie tak jak moja ręka. Czyli w lewo pojawi się biegun północny, a w prawo będzie biegun południowy. No to gdybyś takie dwie pętelki zbliżył do siebie, że tu masz tak. Tu płynie prąd tak, a tu płynie prąd tak. No to oznacza, że prąd płynie tak, patrz uważnie.
kciuk jest w tą stronę, no to biegun południowy będzie w tą. Wniosek jest taki, że te pętelki będą się od siebie odpychać. To jest bardzo ważne, bo te zadania z pętelkami prawie zawsze są na sprawdzianach. Albo z przewodami. Czyli pamiętajcie, jak przykładać rękę, to się robi prawą ręką. Dobra, gdyby było tak teraz. Że prąd płynie w ten sposób, a tu płynie w ten. Czekajcie, tu było w tą samą, tu było naprzemiennie. Dobra, wezmę tak. Tu jest od tyłu narysowane, że prąd płynie tak. To znaczy, że on będzie wpływał o tak. Ten też płynie tak. Będzie wpływał w ten sposób. Przykładam rękę. Kciuk jest tu. No to południowy jest tam. Teraz tu. Od wewnątrz, od tej strony rysuję. Od tej, tak? Tak. Tu jest biegun północny, tu jest południowy. Wniosek jest taki, że te pętelki będą się ze sobą przyciągać. Tylko to normalnie trzeba pokazać. Trzeba wykorzystać rękę i zaznaczyć bieguny. Co zostało? Dobra, jest git. Są jeszcze inne reguły wyznaczania biegunów północnych i południowych, ale ta jest najłatwiejsza, więc po co się uczyć innych? Dobra, idziemy dalej. Już wiecie, co to jest elektromagnes, czyli to jest taka zwojnica ze źródłem zasilania i z sferomagnetykiem w środku. Po co się stosuje elektromagnesy? W sensie do czego się stosuje? Na przykład je się stosuje na złomowiskach do podnoszenia samochodów. Czyli jest ten dźwig taki, co zbliża się do samochodu i koleś włącza teraz prąd. Włącza prąd, płynie prąd i wytwarza się duże pole magnetyczne, które przyciągnie samochód. Przenosi w inne miejsce i wyłącza prąd, no i samochód odczepia się. Czyli stosuje się na złomowiskach. Elektromagnesy stosuje się też na rezonansie magnetycznym, to jest medycyna. Stosuje się również podobno do wyciągania jakichś elementów, jak jest metalowy element w żołądku, to wkładają sondę, która ma na końcu elektromagnes, włączają prąd i ta sonda łapie element metalowy i wyciągają, ale tego nigdy nie widziałem na żywo. Podobno tak jest, że w medycynie do wyciągania elementów metalowych się stosuje. Elektromagnesy też się stosuje, żeby zakrzywiać ruch cząsteczek, ale to w tych na przykład wielkie zderzacze hadronów, no to taki szczegół. Elektromagnesy, praktyczne zastosowanie to też jest dzwonek szkolny, tylko że już teraz od tego odchodzą. Dzwoneczek szkolny wygląda w ten sposób, to nawet można pokazać. To jest na tej 136, bo i tak korzystacie z nowej ery. To wygląda w ten sposób, że jest kopuła, jest młoteczek i tu jest elektromagnes. Jak klikniesz czas start, to przez ten elektromagnes płynie prąd, pojawia się pole magnetyczne i ten młoteczek jest przyciągany. Czyli uderzy w kopułę i jest sygnał dźwiękowy. Bing. I teraz, kiedy on jest tutaj, to tu następuje przerwanie obwodu, prąd się wyłącza, więc młoteczek wraca z powrotem do pozycji wyjściowej. Znowu jest zamknięty obwód, więc znowu może płynąć prąd i tak cały czas. I to się powtarza do momentu, aż wyłączysz. Ale inny, bardziej fajny przykład to jest stosowanie elektromagnesów w zamkach elektronicznych, czyli te, co wpisujesz kod w domofonie. Jak wpiszesz kod w domofonie, to pojawi się sygnał dźwiękowy, że drzwi są otwarte. Jak to działa? Tam jest zasuwka, to jest tu są na przykład, tu jest framuga, czy tam, nieważne. Jest ta zasuwka. I teraz tu jest elektromagnes. Jak wpiszesz prawidłowo kod, to przez ten elektromagnes płynie prąd i on przyciągnie do siebie tą zasuwkę. Dzięki temu możesz normalnie otworzyć drzwi. A jak przestanie płynąć prąd, no to pole przestanie tu się wytwarzać. To znaczy, że puści się to i to wróci z powrotem przy pomocy sprężynek, bo tam są sprężynki. One wrócą i zablokują drzwi i nie będziesz mógł otworzyć drzwi. No to do tego stosuje się elektromagnesy. Teraz ta reguła, jest reguła FBI. FBI Wam nie będę pokazywał, bo ona jest, jak chcecie, to sobie poczytajcie. Jest jeszcze prawa ręka, ale do czego innego służy teraz prawa ręka? Ja Wam pokażę tą regułę baseballową, ja ją tak nazywam. To się nazywa reguła lewej dłoni. Jak masz na przykład taki magnes sztabkowy. Jak masz magnes sztabkowy i włożysz w niego drut, taką ramkę drucianą, to jest rysunek w 3D. Jak włożysz taką ramkę, to wygląda w ten sposób, jak to coś. Czyli masz magnes
Podkowiasty, to się, powiedziałem sztabkowy? Nie, to się nazywa podkowiasty. Podkowiasty magnes. Sztabkowy to był tamten zwykły, prostokątny. Podkowiasty, no bo wygląda jak podkowa. Czyli masz magnes podkowiasty i teraz układasz kabelki w ten sposób, żeby one były między tym magnesem. Te dwa nie mają znaczenia, bo te dwa są po to, żeby doprowadzić prąd. Najważniejsza część przewodu to jest ta, bo ona jest w środku i ona będzie oddziaływała z magnesem. I teraz jak włączysz prąd, to ona może się wychylić w tą stronę, albo może się wychylić w tamtą stronę. To będzie zależeć właśnie od tej reguły lewej ręki, którą Wam teraz pokażę. Czyli patrz, załóżmy, że prąd płynie tak. Tu jest plus, a tu jest minus. To oznacza, że prąd wpływa tak. Tu, do przodu i do góry. Teraz musisz sam wiedzieć, że pole magnetyczne leci od N do S. Rysujesz to. Pole magnetyczne leci od N do S. Bierzesz regułę lewej dłoni. To się nazywa baseballowa, dlatego że w Ameryce łapie się piłkę lewą ręką. Jak rzucasz prawą, to masz rękawicę na lewej, żeby łapać piłkę. Piłką jest to pole magnetyczne, czyli ta literka B. To jest pole magnetyczne, które musisz złapać, czyli musisz ustawić jakoś rękę, żeby je złapać. Pamiętaj, że pole leci w dół. No to albo tak ustawisz rękę, albo tak, albo tak, albo tak. Ważne, że złapiesz pole. Dobra, złapałeś pole, teraz się zastanawiasz, co dalej. Wiesz, że prąd płynie w dół, tak? I tutaj, do przodu i tu do góry. 4 palce musisz ustawić zgodnie z kierunkiem prądu. Więc jak prąd płynie, patrz na palec, prąd płynie tak, tak, tak i tak. To znaczy, że dobra, łapię pole, ale 4 palce muszę ustawić zgodnie z prądem. Skoro prąd płynie tam, to ustawiam 4 palce tam. Kciuk pokazuje Ci, w którą stronę ramka się wychyli. Ramka się wychyli w prawo. Czyli ta ramka, o tak by się zrobiła. Teraz to nie musi być magnes podkowiasty, to może być zwykły magnes sztabkowy 1. Tylko wezmę tutaj tak. Masz jeden magnes i drugi magnes. I nie musi być przewód narysowany w 3D, tylko machną Ci po prostu taki rysunek i powiedzą, że prąd płynie w lewo. Spytają się Ciebie, w którą stronę wychyli się ten przewód. No to słuchaj, Ty już wiesz, że musisz sobie sama dorysować biegun od bieguna północnego do południowego. W ten sposób leci pole magnetyczne, zawsze od N do S. Teraz bierzesz lewą rękę, masz złapać pole. Słuchaj, pole leci do góry, więc będziesz łapał jakoś tak, albo tak, albo tak, albo tak. Musisz po prostu złapać. Tylko teraz się zastanawiasz, w którą stronę dać 4 palce. 4 palce dajesz w tą stronę. Dlaczego? No bo prąd płynie w tamtą stronę. W którą stronę jest kciuk? Kciuk jest w głąb tablicy. To oznacza, że ten drucik, on by się wychylił tak. O tak by się wychylił, gdybyś przyłożyła pole magnetyczne. Czyli to się zaznacza w ten sposób. W tamtą stronę by się wychylił przewód. No i mogą być różne kombinacje tych rysunków. Ile jeszcze zostało? 5 minut. Dobra. Mogą być różne kombinacje rysunków. Na przykład narysują Ci pole magnetyczne. Narysują Ci takie pole magnetyczne i powiedzą Ci, że prąd leci do góry. I spytają się Ciebie, w którą stronę będzie siła działała. Magnetyczna siła. No to bierzesz lewą rękę i musisz łapać. Patrz. Pole leci w Twoją stronę, więc musisz je złapać. No to będziesz łapała tak, albo tak, albo tak. Ważne, że złapiesz w dłoń. Teraz się zastanawiasz, jak 4 palce ułożyć. 4 palce muszą być do góry. Kciuk pokazuje w prawo, to znaczy, że ten przewód wygnie się w prawo. Ale czasami nie będą pytać o siłę, tylko będą pytać o inną rzecz. Na przykład narysują Ci prąd o taki i powiedzą Ci, że pole leci w górę. Albo weźmy w prawo, bo już rysowałem w górę. Pole leci w prawo. Siła działa tam, a pole leci w prawo i spytają się Ciebie, w którą stronę jest prąd. Dalej robisz tą samą rękę, tylko teraz musisz pokombinować. Patrz, siła leci tam, to znaczy, że na pewno kciuk będzie tam. Ale może być tak, może być tak, może być tak. Tylko ważne jest to, żebyś łapała pole. Pole leci w Twoją stronę, więc musisz je złapać. Kciuk jest tam, to znaczy, że prąd będzie płynął do góry. No i zaznaczasz na rysunku, że prąd płynie do góry.
Mogą poprosić znowu o inną rzecz, czyli patrz, umiecie już wyznaczać kierunek siły, umiecie wyznaczyć kierunek prądu, mogą Was poprosić, powiedz, w którą stronę będzie pole magnetyczne leciało, w którą stronę będzie B. Jeżeli wiemy, że prąd płynie w dół, a powstała siła jest w prawo, no to zobacz, bierzesz ręką, kombinujesz, lewą, to jest lewa ręka, siła ma być w tą stronę, dobra, kciuk będzie tak. Ale też teoretycznie mogła być jakaś inna kombinacja. O, mogło być tak. Kciuk musi być w prawo. 4 palce muszą być w dół. To oznacza, masz dobrą sytuację, 4 palce w dół, kciuk w prawo. To znaczy, że pole będzie leciało tak. Na Twoją rękę. Więc pole magnetyczne będzie leciało tak. No i są inne kombinacje. Trzeba po prostu sobie układać rękę i patrzeć, jak to działa. Jak jeszcze mogłoby być siła ułożona? Wezmę jeszcze siłę w dół. Siła jest w dół. Prąd jest w tą stronę. I poproszę Cię, w którą stronę będzie pole. Siła jest w dół. Prąd jest w tą stronę. Uwaga, do Ciebie. Czyli taka sytuacja. Kciuk w dół. Prąd do Ciebie. Pole będzie leciało tak. Czyli pole leci w tą stronę. No i masz zaznaczone. I w ten sposób się robi zadania z regułą lewej dłoni. Jest jeszcze inna, ale ta inna to już jest lepiej, żebyście nie używali jej. Bo to jest prawa ręka, lepiej sobie nie mieszać w głowie. Jeszcze sprawdzę, tylko nie zapomniałem, ale chyba jest wszystko. Bo elementy silnika elektrycznego są z reguły pod taki dodatek, jakby ktoś chciał iść na rozszerzoną fizę. Powiem tylko, o co biega w silniku. Szczoteczki są po to, żeby doprowadzać prąd elektryczny. Komutator to jest to coś, to są takie półpierścienie. Komutator to jest to coś, co się będzie kręciło. I raz jeden komutator będzie dotykał tej szczoteczki, a potem jak obróci się, to będzie dotykał tej szczoteczki. Czyli komutator służy do zmiany kierunku prądu. Jest jeszcze stojan i wirnik. Wirnik oznacza, że to jest element, który będzie wirował, czyli element ruchomy silnika. I jest stojan. To są z reguły magnesy. Stojan oznacza, że stoją w miejscu, czyli to jest element nieruchomy silnika. I to w sumie tylko to trzeba wiedzieć do silnika, żeby sobie prawidłowo dopasować odpowiedź do tych rysunków. Dobra, chyba o niczym nie zapomniałem. Dzięki za zajęcie. Kłaniajcie się.